Czy Alchimia naprawdę zrozumiała, dlaczego Gothic był wyjątkowy? Po 38 godzinach spędzonych w Gothic Remake mam już dość konkretną odpowiedź na to pytanie, które przed premierą zadawało sobie pewnie większość fanów tej serii. Czy to nadal jest Gothic? Tak, to nadal jest Gothic. I to jest chyba największy sukces Alchemii, bo tutaj naprawdę łatwo było się wyłożyć. Wystarczyło zrobić ładną makietę kolonii, dorzucić znajome twarze, znajome postacie, kilka motywów muzycznych i udawać, że sprawa jest załatwiona. Tylko że Gothic nigdy nie działał wyłącznie dlatego, że miał stary obóz, ścierwojady i bezimiennego z problemem do każdego napotkanego człowieka. Gothic działał dlatego, że wszystkie te elementy tworzyły bardzo specyficzne poczucie miejsca. Brudnego, nieprzyjemnego, ale dziwnie przyciągającego. I tutaj muszę oddać Alchemii sprawiedliwość. Kolonie zrozumieli. Problem polega na tym, że Gothic Remake jest dla mnie jednocześnie bardzo dobrym powrotem do kolonii i grą, która sprawia wrażenie wypuszczonej kilka miesięcy za wcześnie. To jest tytuł, w którym świat, klimat i muzyka bardzo często robią dokładnie to, co powinny. A chwilę później jakiś bug, zepsuty quest, dziwna animacja albo crash przypominają ci, że jednak nie jesteś w magicznej podróży do 2001 roku, tylko w dość problematycznej premierze gry na Unreal Engine 5. Grałem na PC. Przejście zajęło mi 38 godzin, ale uczciwie trzeba dodać, że mogłoby być szybciej, gdyby nie to, że część questów musiałem powtarzać. NPC potrafili się zbugować, zniknąć, nagle mnie zaatakować, albo po prostu nie odpalić odpowiedniej kwestii dialogowej. Były też sytuacje, w których quest zwyczajnie nie chciał wystartować, albo coś w jego strukturze rozjeżdżało się w sposób, którego nie dało się logicznie wytłumaczyć. Więc od razu ustawmy sobie ton tej recenzji. To nie będzie materiał o tym, że Gothic Remake jest złą grą. Nie jest. To też nie będzie laurka, bo wróciła kolonia i gra muzyka Kaja Rosenkrantza. To byłoby zbyt łatwe. Najkrócej mówiąc, Gothic Remake jest znacznie lepszym Gothiciem niż dopracowanym produktem za pełną cenę. I właśnie o tym będzie ten materiał. Zacznijmy od rzeczy najważniejszej. Czy Alchemia zachowała tożsamość Gothica? Moim zdaniem tak. Największą robotę od pierwszych minut robi muzyka. Kai Rosenkrantz wraca do tego świata i słychać to właściwie od razu. Wystarczy kilka pierwszych dźwięków, kilka znajomych motywów i człowiek automatycznie zaczyna wracać do tego, co pamięta z oryginału. To nie jest tylko nostalgia. Ta muzyka naprawdę dalej niesie klimat kolonii. Dalej robi z tej doliny miejsce, które jest jednocześnie surowe, trochę smutne, trochę niebezpieczne i bardzo charakterystyczne. Szkoda tylko, że pierwsze wrażenie psuje intro. I tutaj będę szczery. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego nie zrobiono z tego porządnego cinematika. Gothic Remake jest grą, która wraca po ponad 2 dekadach do jednej z najbardziej kultowych serii RPG w Europie Środkowej. To był idealny moment, żeby od pierwszej minuty sprzedać graczom emocje, skalę i wagę tego powrotu. Tymczasem dostajemy intro zrobione na silniku gry z animacjami, które już na starcie pokazują część problemów, jakie później będą wracały przez całą rozgrywkę. Niektóre ujęcia są w porządku, ale całość nie robi takiego wrażenia, jakie powinna. Zamiast mocnego wejścia do świata, mamy coś, co trochę wybija z klimatu. I to jest o tyle zabawne, że chwilę później, kiedy gra w końcu puszcza nas do kolonii, wszystko zaczyna działać znacznie lepiej. Idziesz starą trasą, rozpoznajesz układ świata, widzisz znajome miejsca, gdzieś w oddali pojawia się stary obóz, słyszysz muzykę, spotykasz pierwsze znajome twarze i nagle człowiek przestaje analizować każdy element remake'u, bo zaczyna po prostu czuć, że wrócił do Gothica. To jest ten moment, w którym Alchemia naprawdę trafia. Kolonia wygląda i brzmi tak, jak powinna. Nie jest plastikową makietą pod nowoczesną grafikę. Nadal ma w sobie ten ciężar, brud i poczucie miejsca, w którym nikt nie jest twoim kolegą, tylko dlatego, że akurat pojawiłeś się w kadrze. Problem zaczyna się wtedy, gdy przechodzimy od klimatu do systemów, bo Gothic zawsze dawał dużą swobodę działania. Nie w sensie dzisiejszego otwartego świata z milionem znaczników, tylko w sensie prostym i bardzo skutecznym. Możesz iść tam, gdzie chcesz, ale gra bardzo szybko pokaże ci, czy powinieneś. Możesz próbować kombinować, możesz zbierać questy w różnych obozach, możesz optymalizować trasę, możesz wykorzystywać wiedzę o świecie, żeby szybciej się rozwinąć. I ja właśnie tak grałem. Poszedłem do starego obozu, wziąłem wszystkie możliwe questy, później poszedłem do nowego obozu, zrobiłem to samo, w międzyczasie wykonałem zadania po drodze, tak jak robiłem to w Gothicu od lat. Na końcu odwiedziłem obóz Bractwa. Również zebrałem questy i zacząłem domykać to wszystko w najbardziej logicznej kolejności. Czyli normalne granie w Gothica. Tylko że mam wrażenie, że remake nie zawsze jest na takie granie gotowy.
Questy potrafią się ze sobą gryźć. Niektóre sytuacje wyglądają tak, jakby twórcy założyli jedną konkretną ścieżkę wykonania zadania i niespecjalnie przewidzieli, że gracz może zrobić coś inaczej. Czasem wyjdziesz poza określony obszar i zadanie zaczyna zachowywać się dziwnie. Czasem NPC nie mają dialogu, czasem coś nie startuje, czasem ktoś nagle staje się agresywny albo znika. I wtedy zamiast myśleć o świecie, zaczynasz myśleć o skryptach. Najlepszy przykład to przedmioty questowe i sposób, w jaki starzy gracze Gotika od lat korzystali z pierwszego rozdziału. Weźmy miecz świstaka albo pierścień Mordraga. W oryginale wielu graczy nie oddawało takich rzeczy natychmiast. Nie dlatego, że chcieli oszukać grę, tylko dlatego, że to było częścią naturalnego kombinowania, naturalnego gameplayu. Na początku każdy punkt siły, każdy bonus do zręczności i każda sensowna broń mają ogromne znaczenie. Jeśli dostajesz dobry miecz albo przydatny pierścień, to korzystasz z niego przez pierwsze godziny gry. Rozwijasz postać, farmisz doświadczenie, wykonujesz inne zadania, a dopiero później, kiedy przedmiot przestaje być potrzebny, oddajesz go tam, gdzie trzeba. I to była jedna z tych rzeczy, które sprawiały, że Gothic nagradzał znajomość świata. Wiedziałeś, gdzie iść, wiedziałeś, co wziąć, wiedziałeś, kiedy oddać quest, żeby nie stracić przewagi na starcie. W remake'u to podejście nie zawsze działa. I nie chodzi o to, że gra powinna pozwalać na wszystko bez konsekwencji. Chodzi o to, że jeśli remake odtwarza grę znaną z takiej swobody, to powinien rozumieć, jak gracze faktycznie z tej swobody korzystają. A tutaj bardzo często miałem wrażenie, że świat został odtworzony z ogromnym szacunkiem, ale część questów i systemów została zaprojektowana tak, jakby nikt nie zadał sobie pytania, a co zrobi stary gracz Gotika, który zna ten świat i będzie próbował grać po swojemu. I to jest główny motyw całej tej recenzji. Kiedy Gothic Remake opiera się na klimacie, muzyce, świecie i pierwszym wrażeniu z powrotu do kolonii, działa bardzo dobrze. Kiedy zaczyna wymagać od systemów, questów i skryptów większej elastyczności, zaczyna się robić dużo mniej elegancko. Dlatego moja odpowiedź brzmi tak. To nadal Gothic, czasami aż zaskakująco dobry, tylko że pod spodem bardzo często czuć wersję, która powinna jeszcze poleżeć na warsztacie. Jeżeli jest jedna rzecz, której naprawdę bałem się przed premierą Gothic Remake, to właśnie świata. Bo można było zepsuć walkę, można było zepsuć dubbing, można było zepsuć animację. Ale gdyby zepsuli kolonię, to nie byłoby już czego ratować. I tutaj muszę przyznać Alchemii jedno. Kolonii nie zepsuli, wręcz przeciwnie. Są momenty, kiedy remake potrafi przypomnieć, dlaczego przez ponad 20 lat tylu ludzi chciało wracać właśnie do tego świata. Pierwszy raz poczułem to zaraz po wyjściu do otwartego świata. Nie chodziło nawet o konkretną lokację. Bardziej o skalę, o spojrzeniu na ściany skalne otaczające kolonię, o góry widoczne gdzieś w oddali. O to poczucie, że faktycznie znajdujesz się w ogromnej dolinie odciętej od reszty świata. I właśnie wtedy Unreal Engine 5 pokazuje swoje najmocniejsze strony. Bo o problemach tego silnika jeszcze sobie porozmawiamy. I to długo. Natomiast jeśli chodzi o krajobrazy, to momentami wygląda to naprawdę świetnie. Przez lata wielu fanów wyobrażało sobie, jak wyglądałby Gothic z nowoczesną grafiką, jak wyglądałyby góry wokół starego obozu, jak wyglądałaby droga do nowego obozu, jak wyglądałaby wolna kopalnia widziana z dużej odległości. I właśnie takie widoki remake dostarcza. Są momenty, kiedy po prostu się zatrzymujesz, nie dlatego, że jest tam quest, nie dlatego, że trzeba coś zebrać, po prostu dlatego, że chcesz przez chwilę popatrzeć. I wiem, że brzmi to banalnie, ale naprawdę, niewiele współczesnych gier potrafi mnie zmusić do czegoś takiego. Jeszcze bardziej zaskoczyło mnie jednak to, jak dobrze ten świat nadal się eksploruje. Bo bardzo łatwo było wpaść w pułapkę współczesnych otwartych światów. Nastrać znaczników, nastrać aktywności, nastrać pytajników i udawać, że to zawartość. Na szczęście tutaj tego nie ma. Kolonia nadal jest kolonią, nadal trzeba kombinować, nadal trzeba patrzeć pod nogi, nadal trzeba szukać alternatywnych ścieżek i nadal trzeba zastanawiać się, czy za tym wzgórzem przypadkiem nie siedzi coś, co za chwilę urwie nam głowę. I właśnie dlatego eksploracja nadal daje satysfakcję, bo nie ma wrażenia odkrywania kolejnych punktów na mapie, ma się wrażenie odkrywania świata. Bardzo pomaga w tym wspinaczka. Nie jest idealna, momentami jest toporna, momentami animacje zachowują się dziwnie. Bardziej walczyłem z systemem wspinaczki niż z przeszkodą terenową, ale mimo wszystko uważam, że był to dobry kierunek, bo wspinaczka nie została dodana po to, żeby twórcy mogli wpisać ją na listę nowych funkcji. Ona została wpisana w projekt świata. Pozwala dostać się do miejsc, do których wcześniej dostać się nie dało. Pozwala znaleźć skróty. Pozwala spojrzeć na część lokacji z zupełnie innej perspektywy. I właśnie dlatego działa. Nie dlatego, że jest idealna, dlatego, że pasuje do Gotika. Podobnie jest z mapami. I tutaj również należą się pochwały. Mapy są po prostu lepsze niż w oryginale. Czytelniejsze, wygodniejsze, łatwiejsze w użyciu. Bardzo podoba mi się automatyczne przełączanie pomiędzy mapą świata a mapami obozów. To są małe rzeczy, ale właśnie takie drobiazgi często robią największą różnicę.
Mam jednak wrażenie, że twórcy nie dokończyli wszystkich swoich pomysłów, bo kiedy pierwszy raz zobaczyłem znaczniki na mapie, pomyślałem sobie, okej, to może być ciekawe, może będziemy mogli oznaczać ważnych NPC-ów, może robić własne notatki, może zostawiać znaczniki z własnym opisem. Tymczasem bardzo szybko okazuje się, że możliwości są dosyć ograniczone. I trochę szkoda, bo był to jeden z tych elementów, które można było rozwinąć bez naruszania ducha oryginału. Największe mieszane uczucia mam natomiast wobec rozbudowy części lokacji, bo przez całą grę wracało do mnie jedno porównanie. Niektóre fragmenty remake'u są jak masło rozsmarowane na zbyt dużej kromce chleba. Najlepszym przykładem jest droga do wolnej kopalni. Już w oryginale była długa i już wtedy nie należała do moich ulubionych tras. Zwłaszcza kiedy trzeba było pokonać ją kolejny raz. Tymczasem remake postanowił ją jeszcze bardziej wydłużyć. I sam fakt wydłużania nie byłby problemem, naprawdę. Gdyby po drodze coś się działo, gdyby pojawiły się nowe wydarzenia, nowe questy, nowe lokacje, historie, sekrety, cokolwiek. Ale bardzo często nic takiego się nie dzieje. Po prostu biegniesz dłużej. I właśnie dlatego nie odbieram tego jako rozbudowy świata. Odbieram to jako sztuczne wydłużenie czasu potrzebnego na dotarcie z punktu A do punktu B. Na szczęście nie wszystkie zmiany działają w ten sposób. Bardzo podoba mi się na przykład to, co zrobiono wokół starego obozu. Świat wygląda bardziej wiarygodnie, widać ślady dawnych walk, widać pozostałości po przewrocie, widać porzucony sprzęt, połamane konstrukcje, resztki umocnień. I właśnie takie rzeczy naprawdę wzbogacają świat, bo nie tylko sprawiają, że wygląda lepiej, sprawiają, że opowiada własną historię. A to zawsze było jedną z największych sił Gotika. No i w końcu zostaje jeszcze jedna rzecz – poczucie progresji. To uczucie, że na początku boisz się praktycznie wszystkiego, że omijasz silniejszych przeciwników, że uciekasz przed tym, czego nie jesteś w stanie pokonać, a potem wracasz w te same miejsca. Kilka godzin później masz lepszą broń, lepszy pancerz, więcej umiejętności i nagle okazuje się, że tym razem to ty jesteś największym zagrożeniem w okolicy. To uczucie nadal tutaj działa i właśnie dlatego świat pozostaje jednym z najmocniejszych elementów całego remake'u, bo kiedy patrzę na kolonię w Gothic Remake, nie widzę po prostu bardzo ładnej mapy. Widzę miejsce, do którego faktycznie chciałem wrócić po ponad 20 latach. Jeśli chodzi o samą fabułę, to mam dla fanów Gotika bardzo dobrą wiadomość. Alchimia nie próbowała na siłę poprawić historii, która od ponad 20 lat działała bardzo dobrze. I całe szczęście, bo ostatnie lata pokazały nam już wystarczająco dużo remake'ów tworzonych przez ludzi przekonanych, że wiedzą lepiej od autorów oryginału, że trzeba coś przepisać, coś uwspółcześnić, coś poprawić, coś naprawić. Tutaj tego problemu praktycznie nie ma. Jeżeli znacie pierwszego Gotika, bardzo szybko poczujecie się jak w domu. Najważniejsze wydarzenia nadal są tam, gdzie powinny być, najważniejsze postacie nadal odgrywają te same role, historia zmierza dokładnie w tym samym kierunku. I moim zdaniem była to bardzo dobra decyzja, bo największą siłą Gotika nigdy nie były skomplikowane zwroty akcji, nigdy nie była nią też jakaś wyjątkowo rozbudowana intryga polityczna. Największą siłą Gotika zawsze był świat i ludzie, którzy go zamieszkiwali. To właśnie dlatego ponad 20 lat później nadal pamiętamy Diego, Gorna, Lestera czy Miltena. Nie dlatego, że byli najlepiej napisanymi postaciami w historii gier RPG, dlatego, że byli wiarygodni. Sprawiali wrażenie ludzi, którzy żyli w kolonii jeszcze zanim wrzucono tam naszego bohatera. I właśnie to uczucie remake zachowuje. Problem zaczyna się dopiero wtedy, kiedy przechodzimy od samej historii do sposobu, w jaki została opowiedziana, a dokładniej do questów. Bo tutaj mam wrażenie, że ktoś w Alchemii bardzo chciał odświeżyć część rozgrywki i sam pomysł nie jest zły. W wielu miejscach pozmieniano NPC-ów odpowiedzialnych za konkretne zadania. Czasem zmieniono kolejność wydarzeń. Czasem poprzenoszono postacie pomiędzy questami. Na papierze brzmi to sensownie. W końcu większość fanów zna pierwszego Gotika niemal na pamięć. Problem polega na tym, że bardzo często nie przemyślano konsekwencji tych zmian. I właśnie tutaj zaczynają się schody. Bo kiedy myślę o questach w pierwszym Gotiku, przypomina mi się jedna rzecz. Jak cholernie dobrze były zaprojektowane. Brało się zadania, szło się w konkretnym kierunku. Po drodze wykonywało się kilka innych questów. Odwiedzało się kolejnych NPC-ów, wracało, oddawało wszystko za jednym zamachem. I przechodziło dalej. To było naturalne, logiczne. Przede wszystkim szanowało czas gracza. Remake bardzo często ten rytm rozwala. I nie dlatego, że proponuje coś lepszego. Po prostu zmusza cię do biegania. Dużo biegania. Nagle okazuje się, że NPC, którego przez ponad 20 lat znajdowałeś w jednym miejscu, stoi gdzieś indziej. Za chwilę okazuje się, że musisz do niego wrócić po jedną linijkę dialogu. Potem wracasz drugi raz, potem trzeci, a potem zaczynasz się zastanawiać, czy wykonujesz questy, czy bierzesz udział w zawodach lekkoatletycznych organizowanych przez Gomeza. I szczerze mówiąc, nawet byłbym w stanie to zaakceptować. Naprawdę. Gdyby wszystko działało poprawnie, ale bardzo często nie działa. I tutaj dochodzimy do mojego największego problemu z questami w Gothic Remake. Mam bardzo konkretne podejście do przechodzenia Gotika, tak samo jak wielu starych graczy. Wchodzę do starego obozu, biorę wszystkie questy, potem odwiedzam nowy obóz, biorę kolejne,
potem bractwo i dopiero wtedy zaczynam wykonywać zadania, przemieszczając się po świecie w najbardziej logiczny sposób. To jest coś, czego nauczył mnie oryginał. To jest coś, co działało przez ponad 20 lat. I mam wrażenie, że remake kompletnie nie był przygotowany na takie granie, bo bardzo szybko zaczęły pojawiać się problemy. Questy zaczynały się ze sobą gryźć, dialogi nie chciały się aktywować, postacie znikały. Niektóre zadania zachowywały się tak, jakby twórcy założyli jedną konkretną kolejność wykonywania. A jeśli zrobiłeś coś inaczej, no to powodzenia. Właśnie wtedy człowiek przestaje myśleć o świecie, przestaje myśleć o fabule, przestaje myśleć o bohaterach, zaczyna zastanawiać się nad skryptami, a to nigdy nie jest dobry znak. Najbardziej absurdalne sytuacje zdarzały się wtedy, kiedy NPC nagle odzyskiwał pamięć rozdział później. Dosłownie. Postać, która wcześniej nie chciała ze mną rozmawiać, nagle podchodziła do mnie po zmianie rozdziału i zachowywała się tak, jakby nic się nie wydarzyło. Quest kończył się, dialog działał, wszystko wracało do normy. Człowiek siedział przed monitorem z jednym pytaniem. Co tu się właśnie odjebało? Bo naprawdę trudno znaleźć bardziej techniczne określenie tej sytuacji. I właśnie dlatego mam problem z częścią zmian w questach. Nie dlatego, że są złe, dlatego, że sprawiają wrażenie niedotestowanych. Jakby ktoś miał dobry pomysł, ktoś go wdrożył, a później zabrakło czasu, żeby sprawdzić wszystkie możliwe konsekwencje. Na szczęście sami bohaterowie wypadają znacznie lepiej, bo kiedy spotykam Diego, nadal czuję, że spotykam Diego. Kiedy spotykam Gorna, nadal jest Gornem, Milten nadal jest Miltenem, Lester nadal jest Lesterem. I może brzmi to banalnie, ale wcale taki nie jest. Naprawdę łatwo było te postacie zepsuć, naprawdę łatwo było napisać je od nowa, łatwo było zrobić z nich współczesne reinterpretacje. Tymczasem Alchemia w większości przypadków tego nie zrobiła. I bardzo dobrze. Znacznie gorzej wypadają natomiast nowi bohaterowie. Nie dlatego, że są źle napisani, po prostu nie zapadają w pamięć. Po 38 godzinach bez problemu przypomnę sobie większość postaci z oryginału. Natomiast kiedy próbuję przypomnieć sobie nowych NPC-ów dodanych przez remake, robi się znacznie trudniej. Najbardziej ze wszystkich zapamiętałem nauczyciela wspinaczki. I nie dlatego, że był wybitnie napisany, po prostu wspinaczka jest ważnym elementem eksploracji, a on również bezpośrednio jest z nią związany. To chyba najlepiej pokazuje problem nowych postaci. Nie są złe, po prostu bardzo rzadko dorównują bohaterom stworzonym przez Piranha Bytes ponad 20 lat temu. No i zostaje jeszcze dubbing. I tutaj niestety robi się bardzo nierówno. Są momenty, kiedy działa naprawdę dobrze, są momenty przeciętne i są momenty, kiedy człowiek zaczyna się zastanawiać, czy ktokolwiek słuchał tych nagrań przed premierą. Najbardziej cierpi na tym bezimienny. I nie chcę tutaj uderzać w samego aktora głosowego, bo moim zdaniem problem leży gdzie indziej. W reżyserii, w montażu, w wyborze konkretnych dubli, w kontroli jakości, bo bardzo często kwestie głównego bohatera brzmią tak, jakby zostały nagrane bez znajomości konkretnej sceny. Potrafi mówić za szybko, potrafi mówić za wolno, potrafi reagować emocjonalnie kompletnie nieadekwatnie do sytuacji. Czasem brzmi tak, jakby właśnie dowiedział się o końcu świata, a chwilę później jakby czytał instrukcję obsługi czajnika. I najgorsze jest to, że od czasu do czasu trafia się kwestia nagrana naprawdę dobrze, taka przy której człowiek myśli, no w końcu. I właśnie wtedy jeszcze bardziej widać, że problem nie leżał w możliwościach aktora. Problem leżał w tym, jak cały proces został poprowadzony, bo potencjał był, tylko nie zawsze został wykorzystany. I tutaj dochodzimy do miejsca, które od pierwszej zapowiedzi remake'u budziło największe emocje. Bo umówmy się, nikt nie zastanawiał się, czy stary obóz będzie wyglądał dobrze, nikt nie zastanawiał się, czy muzyka Kaja Rosenkrantza nadal będzie klimatyczna, nikt nie zastanawiał się, czy Diego dalej będzie Diego. Wszyscy patrzyli na jedno – walkę. Bo właśnie tutaj Alchemia postanowiła odejść najdalej od oryginału. I właśnie tutaj ryzyko było największe. Po 38 godzinach mogę powiedzieć jedno. Walka nie jest zła, jak sugerowały pierwsze materiały, ale jednocześnie nie jest też tak dobra, jak powinna być. I właśnie dlatego tak trudno ją jednoznacznie ocenić, bo przez większość czasu miałem wrażenie, że nie uczę się walczyć z przeciwnikami, uczę się walczyć z grą. Uczę się animacji, uczę się opóźnień, uczę się momentu, w którym system uzna, że kolejny atak może wejść. Uczę się tego, kiedy mogę bezpiecznie wykonać następny ruch. I dopiero po kilku godzinach zaczyna to wszystko działać. Tylko że droga do tego momentu jest zdecydowanie za długa. Dobra walka nagradza gracza za poznawanie przeciwników. Tutaj bardzo często nagradza za poznawanie ograniczeń samego systemu. I to jest ogromna różnica. Najgorsze jest to, że nie mówimy tutaj o problemie, którego wcześniej nikt nie rozwiązał. Przez ostatnie kilkanaście lat dostaliśmy masę gier opartych na walce wręcz. Nie trzeba nawet daleko szukać, wystarczy spojrzeć na gry From Software. I nie chodzi tu o to, że każdy RPG musi być Souls-like'iem. Chodzi o feeling, o płynność, o timing, o to, że wciskasz przycisk i dokładnie wiesz, co za chwilę wydarzy się na ekranie. Tutaj bardzo często tego brakuje. Mam wrażenie wręcz, że ktoś próbował wynaleźć koło na nowo, bo sam pomysł na kombosy nie jest zły.
kliknięcie jednego ataku, drugiego, trzeciego, to działa dziś w połowie branży. Tylko że ustawienie odpowiedniego timingu to nie jest rocket science, a momentami właśnie takie sprawia wrażenie. Czasem wszystko działa idealnie, czasem przeciwnik reaguje dokładnie tak, jak powinien, a chwilę później człowiek zastanawia się, czy właśnie przegrał walkę z przeciwnikiem, czy z animacją. I właśnie dlatego tak wiele osób ma problem z opisaniem tej walki jednym zdaniem, bo ona nie jest zła, ale bardzo rzadko jest naprawdę satysfakcjonująca. Na szczęście, kiedy odłożymy sam system walki na bok, okazuje się, że fundamenty rozwoju postaci nadal są bardzo dobre. I tutaj Alchemia zrobiła dokładnie to, co powinna, nie próbowała wymyślać Gothica od nowa. Sam system rozwoju działa praktycznie tak samo jak w oryginale. Zdobywamy poziomy, dostajemy punkty nauki, musimy podejmować decyzje, nie jesteśmy w stanie nauczyć się wszystkiego. Więc każdy wybór ma znaczenie. I właśnie dlatego progresja nadal satysfakcjonuje. Nadal czuć różnicę pomiędzy więźniem, który boi się ścierwojada, a gościem, który kilka godzin później idzie przez kolonię i wycina wszystko, co stanie mu na drodze. Pojawiło się też kilka nowych umiejętności. Mamy wspinaczkę, mamy język orków, mamy walkę broniami orków, mamy możliwość tworzenia zwojów czy jeżdżenia na ścierwojadzie. I większość tych dodatków sprawia wrażenie naturalnego rozwinięcia istniejących mechanik. Nie wyglądają jak funkcje przeklejone na siłę. Problem zaczyna się później, bo kiedy postać zaczyna być naprawdę rozwinięta, coraz bardziej widać problemy z balansem. Początek gry jest bardzo udany. Naprawdę podoba mi się podział na młode i dorosłe wersje stworzeń. To niewielka zmiana, ale świetnie działa na poczucie progresji. Na początku walczysz z młodym ścierwojadem, później z normalnym, jeszcze później trafiasz na znacznie groźniejsze stworzenia. Wszystko wydaje się logiczne, naturalne, spójne. Do czasu. Bo im bliżej końca gry, tym bardziej miałem wrażenie, że cały ten balans zaczyna się rozsypywać. I przypomniał mi się jeden z najbardziej znanych tekstów związanych z Gothiciem. Jeśli ścierwojad dziobnie cię pierwszy, to masz pozamiatane, więc musisz dziobnąć pierwszy. I mniej więcej tak wygląda Endgame Gothic Remake. Najbardziej efektywny build jest absurdalnie prosty. Najpierw rzucasz potężny czar obszarowy, najlepiej burzę ognia. Połowa przeciwników przestaje istnieć. Jeśli coś przeżyło, wyciągasz wielkiego dwuręczniaka, machasz raz, machasz drugi raz i problem rozwiązany. I właśnie wtedy zacząłem zadawać sobie pytanie, po co mi wszystkie pozostałe systemy? Po co mi te wszystkie możliwości? Po co mi różnorodność buildów? Skoro i tak najbardziej opłaca się zrobić dokładnie to samo za każdym razem. Bardzo dobrze widać to na przykładzie kurz. I to jest jedna z najdziwniejszych decyzji projektowych w całej grze. W oryginalnym Gothicu wszystko było logiczne. Strażnik rozwijał siłę, siła wzmacniała broń białą, siła współpracowała z kuszami. Cały build rozwijał się naturalnie. Remake postanowił to zmienić. I nagle kusza wymaga zręczności. Na pierwszy rzut oka nie brzmi to jak wielki problem. Ale kiedy zaczynasz budować postać, szybko okazuje się, że ta decyzja nie ma większego sensu. Bo kusze są wolniejsze, bo miecze dwuręczne są bardzo mocne, bo inwestowanie punktów w zręczność zwyczajnie przestaje się opłacać. I w efekcie większość graczy prawdopodobnie po prostu odpuści sobie ten kierunek rozwoju. Nie dlatego, że kusze są niegrywalne, dlatego, że system skutecznie zniechęca do korzystania z nich. Jeszcze większy problem mam jednak z magami, a właściwie z niewykorzystaniem potencjału magów. Bo kiedy pierwszy raz zobaczyłem możliwość ulepszania zbroi, naprawdę się ucieszyłem. Pomyślałem sobie, dobra, w końcu ktoś postanowił rozbudować system RPG. I rzeczywiście, wojownicy dostali nowe zabawki. Mogą zmieniać odporności, mogą dostosowywać wyposażenie, mogą rozwijać swoje pancerze. Tylko że później spojrzałem na magów i zacząłem zadawać sobie pytanie, a gdzie są ich ulepszenia? Gdzie są modyfikacje szat? Gdzie są premie do konkretnych szkół magii? Gdzie jest regeneracja many? Gdzie są dodatkowe efekty wspierające czarodziejów? Przecież aż się o to prosiło. Zwłaszcza, że remake i tak odszedł już od wielu rozwiązań oryginału, to był idealny moment, żeby rozbudować ten system, dodać nowe możliwości, pozwolić graczowi eksperymentować. I właśnie tutaj najbardziej czuć niewykorzystany potencjał całego projektu, bo przez całą grę bardzo często myślałem jedno, to jest dobre, ale mogło być znacznie lepsze. I chyba właśnie tym zdaniem najlepiej podsumowałbym cały gameplay Gothic Remake. Nie jest porażką, nie jest katastrofą, jest zbiorem wielu dobrych pomysłów, które bardzo często zatrzymują się o krok przed czymś naprawdę wyjątkowym. Jeżeli jest jedna rzecz, której nie możesz odmówić Gothic Remake, to tego, że potrafi zrobić pierwsze wrażenie. I to naprawdę bardzo dobre pierwsze wrażenie. Bo kiedy po raz pierwszy wychodzisz do świata gry, patrzysz na góry otaczające kolonie, widzisz ściany skalne ciągnące się po horyzont, obserwujesz lasy, doliny i obozy rozrzucone pomiędzy nimi, bardzo łatwo jest pomyśleć, kurde, to jest naprawdę Gothic. I właśnie wtedy Unreal Engine 5 pokazuje swoje najmocniejsze strony. Bo niezależnie od wszystkich problemów, jakie mam z tym silnikiem, trzeba uczciwie przyznać, że krajobrazy wyglądają momentami fantastycznie. Szczególnie skały. I wiem, że brzmi to jak dziwna rzecz do chwalenia, ale właśnie skały robią tutaj największe wrażenie. Kolonia górnicza od zawsze była zamknięta pomiędzy ogromnymi ścianami skalnymi. W oryginale wiele rzeczy musieliśmy sobie dopowiadać wyobraźnią.
Dzisiaj technologia pozwala pokazać to dokładnie tak, jak wielu fanów wyobrażało sobie przez ostatnie 20 lat. I właśnie dlatego są momenty, kiedy człowiek po prostu się zatrzymuje, nie dlatego, że musi, nie dlatego, że jest tam quest, po prostu dlatego, że chce przez chwilę popatrzeć. To jest jedna z tych największych zalet remake'u. Problem zaczyna się dopiero wtedy, kiedy przestajemy patrzeć na świat z daleka, bo Gothic Remake bardzo często wygląda najlepiej jako obrazek, jako pocztówka, jako screenshot. Natomiast kiedy zaczynasz przyglądać się szczegółom, zaczynają wychodzić wszystkie nierówności tego projektu, a tych jest niestety sporo. Największym problemem jest brak spójności, bo część postaci wygląda naprawdę świetnie. Widać detale, widać ogrom pracy grafików, widać budżet, widać nowoczesne modele. A potem spotykasz kolejnego NPC-a i zaczynasz się zastanawiać, czy przypadkiem nie został właśnie kupiony na Unreal Marketplace i wrzucony do gry 5 minut przed premierą. Naprawdę miałem momenty, kiedy obok siebie stali bohaterowie wyglądający tak, jakby stworzyły ich dwa zupełnie różne zespoły. Jedni prezentują bardzo wysoki poziom, inni wyglądają poprawnie, a jeszcze inni sprawiają wrażenie, jakby kompletnie nie pasowali do reszty świata. I właśnie dlatego przez całą grę wracało do mnie jedno słowo – nierówność. To słowo opisuje praktycznie całą warstwę wizualną remake'u, bo dokładnie ten sam problem występuje przy oświetleniu. Przez większość czasu wygląda ono świetnie, szczególnie podczas eksploracji. Szczególnie rano i wieczorem. Szczególnie wtedy, kiedy słońce przebija się przez korony drzew albo oświetla ściany skalne kolonii. Są momenty, kiedy człowiek naprawdę rozumie, dlaczego zdecydowano się na Unreal Engine 5, ale później pojawiają się sytuacje, które wyglądają znacznie gorzej. Niektóre lokacje są prześwietlone. Niektóre cienie zachowują się dziwnie. Czasami światło działa dokładnie tak, jak powinno. Kilka minut później zaczyna robić rzeczy, które wyglądają po prostu nienaturalnie. I znowu wracamy do tego samego problemu. Nie chodzi o to, że wszystko wygląda źle. Chodzi o to, że poziom jakości cały czas skacze. Przez jedną chwilę patrzysz na grę wyglądającą jak produkcja AAA, 5 minut później patrzysz na coś, co przypomina projekt studia uczącego się dopiero pracy z Unrealem. Jeszcze bardziej widać to przy animacjach. I tutaj mam bardzo mieszane uczucia. Bo z jednej strony trzeba oddać Alchemii sprawiedliwość. Animacje są nieporównywalnie lepsze niż były kilka lat temu. Każdy, kto pamięta pierwsze combat demo albo pierwsze prezentacje walki, doskonale wie, o czym mówię. To jest przepaść. Twórcy wykonali ogrom pracy, naprawdę ogrom. Problem polega na tym, że punkt wyjścia był tak niski, że ta poprawa była po prostu obowiązkowa. Pytanie brzmi, czy obecny poziom jest wystarczający? Moim zdaniem nie, bo nadal bardzo często brakuje płynności, brakuje naturalnych przejść między kolejnymi animacjami, brakuje odpowiedniego ciężaru ruchów, brakuje tego czegoś, co sprawia, że postacie wydają się żywe. I właśnie dlatego tak wiele elementów rozgrywki sprawia czasem wrażenie ociężałych. Nie dlatego, że systemy są złe, dlatego, że animacje nie zawsze potrafią sprzedać to, co dzieje się na ekranie. Najbardziej widać to podczas przerywników filmowych, zwłaszcza na początku gry. I właśnie dlatego tak bardzo nie podoba mi się intro, bo intro powinno być wizytówką całego projektu. Powinno od pierwszych sekund przekonać gracza, że wrócił do świata Gotika. Powinno budować emocje, powinno robić efekt wow. Tymczasem szybko zaczyna pokazywać problemy, które później będą wracały przez całą rozgrywkę. I paradoks polega na tym, że chwilę później sama kolonia robi znacznie lepsze wrażenie niż intro, które miało ją sprzedać. Na szczęście jest jeszcze jedna rzecz. Rzecz, która wielokrotnie ratowała atmosferę tej gry. Muzyka. I tutaj Kai Rosenkrantz po raz kolejny pokazuje, dlaczego dla wielu fanów jest równie ważny jak sam Gothic. Bo muzyka działa dokładnie tak, jak powinna. Nie próbuje być najważniejsza, nie próbuje dominować, po prostu buduje atmosferę. I robi to znakomicie. Wystarczy nocna wędrówka przez las, spacer pomiędzy obozami, chwila spędzona na wzgórzu z widokiem na kolonię i nagle wszystkie problemy techniczne schodzą na dalszy plan. Nie znikają, ale przez moment przestają być najważniejsze, bo atmosfera nadal działa. A to właśnie atmosfera była jedną z największych sił pierwszego Gotika. I tutaj Alchemia odrobiła swoją pracę domową, bo niezależnie od tego, ile mam zastrzeżeń do animacji, modeli postaci czy niektórych efektów wizualnych, jedno muszę przyznać. Kolonia nadal potrafi sprawić, że chce się w niej po prostu być. A to jest najprawdopodobniej największy komplement, jaki mogę wystawić w warstwie audiowizualnej Gothic Remake. I dochodzimy do momentu, przez który tak trudno ocenić Gothic Remake. Bo gdybym miał ocenić wyłącznie świat, klimat, muzykę i samą przyjemność z powrotu do kolonii, ta recenzja wyglądałaby zupełnie inaczej. Prawdopodobnie byłbym znacznie bardziej pozytywnie nastawiony. Problem polega na tym, że obok tego wszystkiego istnieje jeszcze stan techniczny. A stan techniczny tej gry bardzo często sprawia wrażenie, jakby ktoś w pewnym momencie powiedział: Dobra panowie, jakoś działa, wysyłamy. I właśnie dlatego przez całe przejście miałem wrażenie, że gram nie tyle w pełną wersję gry, ile w bardzo dobrą betę Gotika. Nie w katastrofę, nie w projekt, którego nie da się ukończyć, nie w drugiego Goluma, ale w grę, która ewidentnie potrzebowała jeszcze kilku miesięcy pracy. Bo problemów jest po prostu za dużo. Zacznijmy od wydajności.
I tutaj mam bardzo mieszane uczucia, bo z jednej strony nie mogę powiedzieć, że gra działała tragicznie. Po odpowiednim skonfigurowaniu ustawień przez większość czasu utrzymywałem okolice 60 klatek. Czasami było trochę więcej, czasami trochę mniej. Generalnie dało się grać. Problem polega na tym, że dojście do tego punktu przypominało bardziej pracę technika komputerowego niż uruchomienie nowej gry. Bo bardzo szybko okazało się, że część opcji, które teoretycznie powinny poprawiać wydajność, powodują dodatkowe problemy. I tutaj dochodzimy do absurdu, bo w pewnym momencie przeczytałem na forum Steama poradę jednego z moderatorów, żeby wyłączyć funkcje związane z generowaniem klatek. Brzmi absurdalnie. Opcje stworzone po to, żeby poprawić wydajność gry, trzeba wyłączyć, żeby gra działała stabilniej. Ale pomyślałem, dobra, spróbujemy. I ku mojemu zdziwieniu faktycznie pomogło. Crashy było mniej, nie zniknęły, ale było ich wyraźnie mniej. I właśnie wtedy zacząłem sobie zadawać pytanie, czy ta gra naprawdę była gotowa do premiery. Bo nie oszukujmy się, mówimy o remake'u jednej z najbardziej kultowych gier RPG w historii Europy. Mówimy o dużej premierze, mówimy o produkcie, który miał być wizytówką Alchemii. A tymczasem nawet Nvidia nie przygotowała dedykowanego sterownika premierowego. I nie ukrywam, że bardzo mnie to zdziwiło, bo obecnie praktycznie każda większa premiera współpracuje z producentami kart graficznych. Dostajemy Game Ready Driver, dostajemy profile optymalizacyjne, dostajemy wsparcie od pierwszego dnia. Tutaj tego zabrakło. Oczywiście nie wiemy, co wydarzyło się za kulisami. Może rozmowy trwały, może sterownik pojawi się później, ale z perspektywy gracza wygląda to po prostu dziwnie. Zwłaszcza kiedy zaczynasz łączyć to z problemami technicznymi samej gry. A tych, niestety, jest sporo. Najbardziej irytujące są jednak crashe. Bo spadki wydajności można przeżyć, średnie animacje można wybaczyć, nawet kiepską optymalizację. Ale bardzo trudno przeżyć sytuację, w której gra po prostu postanawia zakończyć swoje istnienie. I nie mówię tutaj o jednym czy dwóch crashach podczas całego przejścia, mówię o problemie, który wracał regularnie. Najgorsze jest to, że bardzo często nie ma żadnego ostrzeżenia. Nie ma shatteringu, nie ma spadku liczby klatek, nie ma zawieszania. Nie ma żadnego sygnału, po prostu biegniesz sobie przez kolonię, oddajesz questa albo rozmawiasz z NPC-em. Czy tam walczysz ze ścierwojadem i nagle pulpit, komunikat błędu, koniec zabawy. Za każdym razem ten sam komunikat związany z Unreal Engine. Za każdym razem ten sam typ błędu. Za każdym razem dokładnie to samo pytanie. Dlaczego? I właśnie tutaj najbardziej widać, jak niedopracowany jest obecny build gry. Bo ten crash nie wynika z konkretnej sytuacji, nie wynika z konkretnej lokacji, nie wynika z konkretnego questa. On po prostu się wydarza, jakby ktoś rzucał kostką. A kiedy już myślałem, że widziałem wszystko, pojawił się kolejny absurd. Cutscenki. A dokładniej sposób, w jaki gra obsługuje drugi monitor. I tutaj naprawdę nie wiem, kto to testował, nie wiem, jak to przeszło kontrolę jakości, nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle to sprawdził, ale przy każdej cutscence gra potrafi uznać, że filmik powinien zostać wyświetlony na drugim monitorze. Nie na tym, na którym gram, nie na głównym monitorze, na drugim. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Ostatecznie rozwiązaniem okazało się uruchamianie gry w trybie okienkowym. I znowu, nie jest to koniec świata, ale jest to kolejna rzecz, której po prostu nie powinno być, zwłaszcza przy premierze gry tej skali. Jeszcze większym problemem są jednak questy, bo o ile crash zabiera kilka minut, o tyle zepsuty quest potrafi zepsuć kilka godzin rozgrywki. I właśnie tutaj wracamy do rzeczy, o której wspominałem wcześniej. Do swobody działania. Bo bardzo często miałem wrażenie, że remake kompletnie nie jest przygotowany na gracza, który zna Gotika. Nie jest przygotowany na człowieka, który bierze questy ze wszystkich obozów. Nie jest przygotowany na człowieka, który wykonuje zadania w nietypowej kolejności. Nie jest też przygotowany na człowieka, który wykorzystuje wiedzę wyniesioną z oryginału. I właśnie wtedy zaczynają dziać się dziwne rzeczy. NPC znika, dialog się nie pojawia, quest nie chce ruszyć dalej. NPC staje się w stosunku do nas agresywny bez żadnego powodu, albo co najlepsze, w kolejnym rozdziale wszystko magicznie zaczyna działać. Jakby nic wcześniej się nie wydarzyło. I wtedy człowiek siedzi przed monitorem i zadaje sobie jedno pytanie. Co tu się właśnie odjebało? Bo naprawdę trudno opisać to inaczej. I właśnie dlatego przez większość gry nie miałem wrażenia, że walczę z przeciwnikami, miałem wrażenie, że walczę z systemami. A to jest ogromna różnica. Przez cały czas wracało do mnie jedno porównanie. Premiera Cyberpunka. I zanim ktoś mnie źle zrozumie, nie. Gothic Remake nie jest w tak złym stanie jak Cyberpunk na PlayStation 4. To był zupełnie inny poziom katastrofy. Ale podobieństwo istnieje. W obu przypadkach bardzo wyraźnie widać dobrą grę ukrytą pod warstwą problemów technicznych. I właśnie dlatego odbiór jest tak skomplikowany. Bo z jednej strony widzę ogrom pracy, widzę świetnie odtworzoną kolonię, widzę szacunek do materiału źródłowego, widzę ludzi, którzy naprawdę chcieli zrobić dobrego Gotika,
A z drugiej strony cały czas potykam się o błędy i właśnie dlatego przez większość przejścia miałem w głowie jedną myśl. Ta gra powinna jeszcze poleżeć na warsztacie, bo potencjał jest ogromny, tylko na dzień premiery jakość wykonania zwyczajnie nie nadąża z ambicjami projektu. I wracamy do pytania, które postawiłem na samym początku tego materiału. Czy Alchemia zrozumiała, dlaczego Gothic był wyjątkowy? Po 38 godzinach spędzonych w kolonii moja odpowiedź brzmi: tak, zrozumieli. I nawet nie mam tutaj większych wątpliwości, bo gdyby nie zrozumieli Gothica, nie byliby w stanie odtworzyć tego świata w taki sposób. Nie byliby w stanie odtworzyć atmosfery, eksploracji, nie byliby w stanie odtworzyć tego charakterystycznego poczucia progresji, które sprawia, że na początku uciekasz przed byle ścierwojadem, a kilkanaście godzin później sam stajesz się największym zagrożeniem w całej kolonii. Nie byliby też w stanie sprawić, że po kilkunastu minutach człowiek przestaje analizować remake, przestaje porównywać, przestaje szukać różnic i zaczyna po prostu grać. Tak jak ponad 20 lat temu. I wszystko tutaj jest. I właśnie dlatego ta recenzja była dla mnie tak trudna do nagrania, bo Gothic Remake jest jednocześnie bardzo wiernym remake'iem i bardzo niedopracowanym produktem. To jest największy paradoks tej gry. Im dłużej grałem, tym bardziej wiedziałem, jak wiele serca włożono w odtworzenie Gothica i jednocześnie tym częściej widziałem rzeczy, które kompletnie nie powinny znaleźć się w premierowej wersji. Bo największą zaletą tej gry jest to, że nadal jest Gothiciem. Nie kolejnym asasynem od Ubisoftu, nie kolejnym współczesnym RPG-iem prowadzonym gracza za rączkę, nie jest produkcją, która boi się karać za błędy. Nie jest grą zaprojektowaną pod ludzi, którzy chcą wszystko dostać natychmiast. To nadal ten sam brudny, nieprzyjazny świat, który wielu z nas pokochało ponad 20 lat temu. Świat, który nie próbuje być miły, który nie próbuje być wygodny. Świat, który każe sobie zasłużyć na każdy kolejny krok i właśnie dlatego tak dobrze działa. Największą wadą Gothic Remake jest natomiast to, że większość jego problemów jest całkowicie niepotrzebna, bo nie rozmawiamy tutaj o źle napisanej historii, zaprojektowanej kolonii lub o złych frakcjach, albo o niezrozumieniu materiału źródłowego. Rozmawiamy o crashach, o bugujących się questach, o znikających NPC-ach, o problemach technicznych, o rzeczach, które nie wynikają z błędnej wizji, o rzeczach, które wynikają z niedopracowania. I właśnie dlatego tak trudno jest mi tę grę jednoznacznie ocenić, bo pod warstwą wszystkich tych problemów znajduje się dokładnie to, czego najbardziej bałem się, że zabraknie. Prawdziwego Gothica. Nie idealnego, nie nowoczesnego, nie rewolucyjnego, ale prawdziwego. I chyba właśnie dlatego nie jestem tą grą rozczarowany, jestem bardziej sfrustrowany niż rozczarowany, bo widzę, jak blisko była naprawdę wielkiego sukcesu. Widzę, że fundamenty są bardzo mocne. Widzę, że ten świat działa, że atmosfera działa, że eksploracja działa. Widzę, że ktoś naprawdę rozumiał, dlaczego ludzie kochają Gothica. Tylko później przychodzi crash. Później buguje się quest, znika NPC, cutscenka odpala się na drugim monitorze i człowiek wraca na ziemię. Dlatego dzisiaj nie mogę powiedzieć, że Gothic Remake jest wersją Gothica, na którą czekałem przez wszystkie te lata. Ale mogę powiedzieć coś innego. To jest pierwszy remake Gothica, który po 38 godzinach grania nadal sprawia, że chcę wracać do kolonii. A to już bardzo dużo. Mam też nadzieję, że za kilka miesięcy po kolejnych patchach będę mógł wrócić do gry i powiedzieć: tak, to jest dokładnie ta wersja, którą powinniśmy byli dostać na premierę. Bo potencjał jest tutaj ogromny. Problem polega na tym, że na dzień premiery potencjał tej gry jest większy niż jakość jej wykonania. A to są dwie zupełnie różne rzeczy. Dzięki za oglądanie. Jeżeli sami graliście już Gothic Remake, dajcie znać w komentarzach, jakie są wasze wrażenia. A jeśli dopiero zamierzacie wejść do kolonii, pamiętajcie o jednej rzeczy. Alchemia zrozumiała, dlaczego Gothic był wyjątkowy. Problem polega na tym, że nie zdążyli dokończyć gry. To nadal jest Gothic i to jest jednocześnie największa zaleta tej gry oraz źródło większości jej problemów. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolonii.